Dziś przedstawię album, który może nie jest mega odkrywczy, jednak muzyka na nim zawarta prezentuje gatunek w sposób wręcz doskonały, a cała zawartość płyty jest bardzo słuchalna. Tym albumem jest Sinister Hate. Sinister powstają w 1988 w Holandii i poruszają się w stylistyce klasycznego death metalu a la Suffocation czy Immolation. W 1989 nagrywają pierwszą demówkę Perpetual Damnation, w 1992 drugą demówkę Sacramental Carnage i podpisują umowę z Nuclear Blast. W 1992 debiutują płytą Cross the Styx, zaś w 1993 nagrywają kolejną płytę Diabolical Summoning. W 1995 nagrywają album Hate, który mam od dawna i o tej płycie chciałbym wam powiedzieć parę słów. Zacznę może od tego, że za mało lata bardzo dużo słuchałem kasety z tym albumem. Mam nawet w głowie zapisane pewne obrazy, w którym miejscu byłem, gdy słuchałem tych dźwięków. Więc muzyka zapisuje pewne obrazy, nawet jeżeli one są trochę bezsensowne. Jest to jedna z tych płyt, do której mimo braku jakiegoś nowatorstwa uwielbiam wracać. Może poprzez sentyment, może poprzez fajowe kompozycje. Bywa często tak, że ktoś na sprawdzonych patentach wychodzi lepiej niż ktoś siląc się na odkrywanie nie wiadomo czego nagrywa album, na którym wyczuwalna jest spina. Oni trzymają się klasycznego death metalu i wychodzą na tym bardzo dobrze. Co na pewno przyciąga do muzyki Sinister to riffy. Są one bardzo atrakcyjne muzycznie i powodują, że kawałki różnią się od siebie, a nie brzmią jak jedna bezkształtna masa. Dużo tutaj łamańców gitarowych, a nawet basik co jakiś czas zagra solo jakiś motyw. Zresztą ma się wrażenie, że płyta jest oparta właśnie na tym instrumencie. I tutaj taka ciekawostka. Gitarzysta Bart Van Wallenberg jest również basistą, więc ten album tworzy Sinister w składzie trzyosobowym. Wokale na tym wydawnictwie również są bardzo dobre. Pieśniarz Mike Van Mastrite modeluje swój growl w ten sposób, że mimo swojej ostrości jest on bardzo zrozumiały, a ja to zawsze ceniłem. Teksty zaś są ostre, sieją terror i spustoszenie. Są to również inkantacje do różnych bóstw, jakichś przedwiecznych, do Lucyfera i innych tego typu istot. Akordy są niekonwencjonalne, ma się wrażenie, jakby pochłaniały całą energię, by w jednej chwili wyrzucić je w huraganie zgrzytliwej melodyjności. Co ciekawe, chłopaki w ogóle nie mają problemu ze zmianą wszystkiego w jednej chwili. Może się to wydawać dość trudne w odbiorze, jednak tutaj jest ząg. Wszystko pasuje do siebie jak ulał. Utwory na albumie utrzymane są raczej w średnich tempach, aczkolwiek sporo jest również przyspieszeń. Brzmienie zaś powiedziałbym jest trochę przytłumione, nawet takie trochę zatęchłe, pasujące jednak do stylistyki prezentowanej przez Sinister. Zresztą sam styl ich muzyki określiłbym jako klimatyczną brutalność, gdzie właśnie na pierwszym miejscu jest ten klimat, a poza brutalnością jest również to coś, a ja to kupuję. Długości kawałków na albumie są raczej przeciętne, oscylują w granicach 4:30. Ale co jest zauważalne, to to, że na albumie praktycznie nie występują solówki, a jeżeli się pojawiają, są raczej niezauważalne. To posłuchajmy teraz fragmentów tego deathowego dzieła. Po krótkim intro następuje fenomenalny kawałek Awaiting the Absu, który jest najdłuższym utworem na płycie oraz obok kawałka Cross the Styx jest moim ulubionym w całej dyskografii Sinistera. Jest tutaj dużo ciężkiego grania, są przejściówki na basie oraz dużo deathowego mięcha. Są również zwolnienia, które fajnie nas bujają. Utwór opowiada o dzieciach, które są w ukryciu całe zakrwawione i czekają, aby powrócić i dokonać zemsty na ludzkości. Art of the Damned to utwór w średnim tempie, gdzie poszczególne składowe utworu utrzymują się dość długo, że mamy możliwość ich zapamiętania. Po czym jest powrót do brutalnej agresji. Tekst jest prośbą do Pana Ciemności, aby obdarzył nas mocą, byśmy mogli stworzyć niezniszczalną sztukę przeklętych. Art of the Damned. I am the sign. Burn. Demon of vengeance. Unseen Darkness to dość połamany rytmicznie song z ciekawym, powtarzalnym refrenem, który możemy sobie ponucić podczas golenia bądź sprzątania mieszkania. Tekst zaś opowiada o potomku Lucyfera, który został obdarzony piekielnymi mocami w momencie narodzin. Unseen.
Life of blasphemy to devour, stop, mentally, unrealistic sense to stay alive. The bloody slaves of the deity. I na koniec kawałek The Bloodfest z genialnymi zatrzymaniami oraz riffami, które ważą z 1000 ton. Tekst zaś według mnie opowiada o krwawym końcu świata, gdzie nawet szatan i Jezus przeklinają ludzkie grzechy. Like death. To God in authority. Wicked, factious, lawless. Rzut okiem na okładkę i wkładkę tego kultowego albumu. Okładka jest jedną z najlepszych, jakie widziałem. Jest po prostu zajebista. Wykonał ją Wes Ben Scotter, więc tradycyjnie jest to dzieło najwyższych lotów. Widzimy na niej kamienną rzeźbę demona, który siedzi na wielkiej czaszce. Czaszka ma w zębach ciało ludzkie, a demon trzyma w dłoniach kręgosłupy zwieńczone głowami. Całość w tonacji granatowo-żółtej, logo Sinistera i tytuł. We wkładce są teksty, a między nimi zmasakrowane twarze członków Sinistera. Na środkowej rozkładówce czarno-białe zdjęcie chłopaków, na ostatniej wewnętrznej rozkładówce na tle odwróconego pentagramu podziękowania i adres do zespołu. Wkładkę zamyka foto zespołu. Płyta CD to przedruk demona z okładki. Na zamykającej stronie pudełko są te same zmasakrowane twarze członków zespołu w tonacji granatowej, a pod nimi tytuły utworów. A niżej info, gdzie nagrano płytę, kto był producentem i inżynierem oraz kompozytorzy. Hate jest albumem bardzo solidnym, jest to w zasadzie klasyk death metalu. Płyta bardzo słuchalna i kompozycyjnie bardzo dobra. Nie mam zamiaru się jej pozbyć, a może jeszcze coś na niej odkryję, coś czego do tej pory jeszcze nie odkryłem. Zobaczymy. A teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!